Shortcast by Changers. Konkretnie o logistyce. Rzuciła mi się jedna rzecz mega w tym raporcie. Jak często ludzie utożsamiają automatykę ze sformułowaniem AutoStore. Okej. I z jednej strony szacun, bo jednak w takim razie AutoStore'owi udało się wykonać niesamowitą pracę, że zaszczepili w ludziach takie przekonanie, trochę jak buty sportowe i Adidasy, tak? Że automatyzacja i AutoStore, że właściwie mnóstwo dyskusji czy mnóstwo wskazań w obszarze automatyzacji zaczyna się od stwierdzenia AutoStore. Ale to rzeczywiście chodzi o AutoStore, czy to jest raczej taka figura retoryczna, raczej jako synonim do ASRS-a i wchodzi tam do tej całej szufladki shuttle i mini-load i inne. Raczej ja to rozumiem i tak to odebrałem, że chodzi jednak o tego AutoStore'a i dopiero my, jak rozmawiamy z klientami, to pokazujemy im, że świat nie składa się z AutoStore'a, że istnieją inne systemy, które działają na podobnej zasadzie, czyli są systemami na przykład klasy ASRS, różnie wykorzystywane i przykładowo w ich przypadku mogą być nawet lepsze. Bo prawda jest taka, że AutoStore jednak celuje w pewną dość taką konkretną, już nie chcę powiedzieć niszę, ale w pewien obszar, zbiór parametrów, gdzie czuje się jak ryba w wodzie. Czyli na przykład średnia wydajność. Nie mówię o high runnerach czy super nierotach, chociaż one też się nadają do AutoStore'a. Wiesz, że rozmiar kuwet powoduje, że szeroka gama produktu może tam trafić. Natomiast ostatecznie, jeżeli mówimy na przykład o bardzo wydajnym procesie, to podejrzewam, że są lepsi kandydaci niż AutoStore. Albo na przykład jeżeli mam magazyn o wysokości, nie wiem, 12 metrów netto, to AutoStore jest ograniczeniem wtedy. Znaczy mam x metrów przestrzeni, której nie wykorzystam. No chyba, że są różne możliwości typu jakaś antresola i tak dalej, ale co do zasady to rozwiązanie nie w każdym magazynie znajdzie swoje rozwiązanie, natomiast niemal każda firma, która się przymierza w ogóle do automatyzacji, zaczyna trochę to swoje drzewko decyzyjne od punktu AutoStore. Ja mam takie wrażenie przy rozmowie z klientami, że to już to widzieli, to jest też wdrożone rozwiązanie w wielu miejscach, czyli sprawdzone i w raporcie też tam jest zaznaczone, że w polskie firmy lubią patrzeć na wydatek, jednak finanse są super ważne, ale również znany dostawca, sprawdzone rozwiązanie. Właśnie, te ostatnie doświadczenia, bo to mi jedną rzecz na myśl przywodzi, że to takie koncentracja czy łatwość dotarcia AutoStore'a nam czasem utrudnia pracę. Nie wiem, czy pamiętasz projekt, gdzie usłyszeliśmy u klienta, że on zastanawiał się nad automatyzacją, no i zastanawia się, kiedy będzie miał tego wymarzonego AutoStore'a, cytuję. I teraz problem polega na tym, że ktoś się tak nakręci, specjalnie używam sformułowania nakręci, bo to nie jest przemyślana decyzja, tylko to jest na razie jakieś wyobrażenie. Czasem jest bardzo trudno mu wytłumaczyć, że to jest nie dla niego rozwiązanie, mówiąc wprost. I że powinien myśleć właśnie o innej klasie rozwiązania. W niektórych przypadkach wręcz okazuje się, że regały bywają lepsze, jeśli nie mamy odpowiedniego wolumenu. Ale ciężko jest walczyć z wyobrażeniem. Ja już sobie wyobraziłem mój taki piękny, zautomatyzowany magazyn. Te filmiki AutoStore'a robią duże wrażenie, bo są super zrobione. To jest bardzo fajna koncepcja. Jak zrobił mój filmik, na którym jest przenośnik, to nie jest sexy, no to jest przenośnik. To taki trochę taśmoczek, co w tym jest zaawansowanego. A AutoStore dla większości ludzi już jest synonimem zaawansowanej automatyki. Więc minus jest również taki, że o ile łatwiej jest wejść do głowy, to tak samo trudno jest wyjść z tej głowy i na przykład powiedzieć, nie, to nie jest dla nas. No dobra, no to w takim razie, to w tym przypadku weszliśmy do klienta, gdzie AutoStore był trochę takim narzuconym rozwiązaniem, natomiast to, co udało się wypracować, to był szereg scenariuszy alternatywnych, który pozwolił po prostu zobaczyć, spróbować, zbadać, czy rzeczywiście ten AutoStore. Początkowo to jest wyzwanie, bo jest pewnego rodzaju presja na rozwiązanie, ale nasze podejście, gdzie sprawdzamy różne scenariusze, pozwala przynajmniej realnie ocenić feasibility w ogóle takiego pomysłu. Nie? Albo, uwaga, jakie warunki musiałyby zajść, żeby to w ogóle było rozpatrywalne rozwiązanie. Pamiętaj, że właśnie w tym przypadku było tak, że miała się zmienić organizacja w przyszłości.
I wtedy to miałoby więcej sensu. Mówię o tym przypadku, w którym ten wymarzony autostore się pojawił, że rzeczywiście gdzieś tam w przyszłości mogły się zadziać pewne... Przy pewnych przy pewnych założeniach. Ja raczej mówiłem o takiej sytuacji, no bo tu udało się wypracować jakiś kompromis, czyli powiedzenie, jeśli to jest ten wymarzony autostore, to przy spełnieniu takich warunków możecie o nim myśleć. Ja mówię o takich sytuacjach, gdzie klienci są literalnie, mówię, nakręceni. Tak? Znaczy zobaczyli sobie piękne filmiki na YouTubie, jeszcze byli u kogoś, u kogo to zobaczyli i ten ktoś jest zadowolony, ale niekoniecznie widzą, że to jest ten sam proces, albo ten sam wolumen, albo ta sama charakterystyka. Więc to, co jest siłą autostora, nam czasem jednak też przeszkadza, bo inne rozwiązanie dużo ciężej jest wydyskutować i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest dla was. Wydaje mi się, że autostore dlatego tak trafił do głów ludzi, dotyka bardzo ważnego procesu, no bo jeśli dotyka procesu kompletacji, to jest zazwyczaj ten proces, który chcemy pierwszy automatyzować. Najwięcej się... Tak? Bo się najwięcej chodzi, bo to jest najwięcej czynności do wykonania, najwięcej ludzi do tego potrzebujemy. Często to jest najdroższy proces w ogóle w magazynie, więc on jest tak intuicyjnie pierwszym do zautomatyzowania. Kolejny element jest taki, że koncepcja działania autostora jest też taka chwytliwa, jeśli mogę powiedzieć. Ona jest relatywnie prosta do takiego pierwszego zobaczenia. No mam 100 pojemników, no każdy jest w stanie sobie wyobrazić 100 pojemników, to nie trzeba jakiejś filozofii. Mamy robociki, które wyciągają te pojemniki, no i podają komuś na takiej klasycznej stacji WTP, po prostu pobiera, przekłada z pojemnika do pojemnika, więc to jest bardzo prosto zrozumieć ten koncept. Co więcej, on może istnieć tak standalone'owo, znaczy nie potrzebuje nie wiadomo jakiej dodatkowej automatyki, żeby zacząć działać. I pod tym względem on wydaje mi się, że jest atrakcyjny. Jak tego dodamy to, że często informacja, jaką dostają klienci, jest taka, że nie trzeba 2 lata czekać. A wiemy, że z niektórymi shuttlami lead time potrafiły wynosić po 20 kilka miesięcy, a biznes ma potrzebę tu i teraz, no to informacja, a my się wyrobimy poniżej roku, jest dość istotna. Shortcast by Changers. Konkretnie o logistyce.